Planujesz zakupić pasek do gitary? Może go jedynie doregulować? Czy zamontować w ogóle w klasyku, który do tej pory nie miał mocowania? W tym filmiku pokażę jeszcze parę gadżetów i sposób na regulację. Na warsztat podstawowy model. Szmaciany, można by powiedzieć. Tudzież z jakiegoś tworzywa sztucznego. Na górze kółeczko z nacięciem. Czasami brakuje tego nacięcia, trzeba sobie dorobić samemu lub nie, w zależności od gitary. Lub sznurek, ten oczywiście jest za cienki, nie zawierzyłbym mu niczemu. Mimo że to sztuczne tworzywo, to jednak strasznie cienkie. Z drugiej strony dokomocowanie do korpusu, dołu jest nacięcie, które czasami jest przydatne, innym razem szkodzi. Przy zakładaniu się przydaje, przy użytkowaniu już bardziej przeszkadza. Jest inny przykład grubego, zdobionego. Wydaje się solidniejszy, ale jednocześnie sztywniejszy, co może nie byłoby samą wadą, gdyby nie to, że ma zgrubienia na końcach. Może tego do końca nie będzie widać, ale te zgrubienia na końcach powodują, że na plecy czy barki po prostu wybijają się z wgrubienia zamiast cała szerokość paska. Tutaj jeszcze wygląda to nieźle, jest tylko jedno obszycie. W tańszym mamy obszycie dookoła. Może to nie chodzi o samą taniość, tylko o formę zrobienia. Mi się osobiście nie podoba. Pasek skórzany jest szerszy od poprzedników. Można to łatwo przedstawić, co się przekłada na komfort. Bałem się, że skórzane będą twardsze, jednak są bardzo elastyczne. Mają fajną wyściółkę od środka, może nie wszystkie. Ten akurat jest solidny i ma. No i naprawdę dobrze rozkłada wagę gitary na plecach. Zawsze się obawiałem tej regulacji. Blokada jaka jest jedynie to grubość tej końcówki. Można to przełożyć gdzie indziej, ale jest w miarę ok. Otwory już z nacięciami, więc jest jakaś tam regulacja. Czarny, klasyczny pasek. Ten akurat ma 20 lat, ale to nie szkodzi. To jest jednak rzecz, która się kupuje na lata. Czasami ma się dłużej niż gitarę. Gitarę można sprzedać, pasek sobie zostawić. Co mi się podoba w tym pasku, może też zwrócicie uwagę szukając sobie, to nity. Nitowanie zamiast obszywania. Dla mnie wygląda to ciekawie i fajnie. Regulacja po środku plastikowa, klasyczna. Mocowanie na gitarach. Jest to śrubka z tuleją, bym powiedział, poszerzoną na końcu i przy gitarze też. Czasami zdarzają się właśnie częściej w akustykach, że to jest połączone z wejściem jacka, który jest wtedy na środku. Jest kolejna śrubka, podobny kształt i rodzaj. Akustycznych i klasycznych raczej to będzie na główce przepleciony po prostu sznurek, chociaż nie ukrywam, zdarzają się inne rozwiązania, takie jak podobne do tego, gdy coś przeszkadza. Co z regulacją? Regulacja jest jedna, w zasadzie w tym modelu bynajmniej, przedłużająca długość paska. Jeżeli siedzę i mam ułożoną gitarę tak, jak chciałbym grać, to po wstaniu powinienem mieć tą samą pozycję rąk i gitary. To oznacza, że ta długość jest w porządku. Po co uczyć się 2 razy grania na gitarze, to znaczy układu ręki, tak? Ręka pamięta, jak ma grać. Jeżeli bym wstawał i nagle się okazało, że inaczej leżą ręce, to może scenicznie wisząca gitara przy kolanach wyglądała ciekawie lub osobliwie, ale do gry to jest jednak inny styl gry niż przy siedzeniu, więc jeżeli lubicie grać na siedząco, a czasami jesteście zmuszeni na stojąco, to jednak warto to ustawić
pod jedną pozycję i mieć komfort gry taki sam w obu pozycjach. Nakładki uniemożliwiające odczepienie się gitary. Trzeba przekręcić, obrócić, żeby otwór się na tyle poszerzył. Podobnie powinno być, moim zdaniem. Gitara klasyczna. Pierwotnie nie miała żadnego mocowania, ale można za parę złotych dokupić mocowanie, które po prostu ma śrubę wkręcającą się. Trzeba jedynie przewiercić gitarę bardzo cienkim wiertłem. Jak boicie się o swoją gitarę, to lutnik Wam to zrobi bez problemu. Sznurek wystarczającej grubości do zaakceptowania. Niekiedy używam sznurówek, też sprawiają się dobrze. Z ciekawostek było tutaj na tyle dużo luzów, że postanowiłem zwykłą frotką, gumką do włosów otoczyć i ścieśnić, tak żeby jednak było większe poleganie, mniejsza szansa na odpadnięcie. Szybkocłączka wydaje się mniej bezpieczna, jednak to jest narażone na jakieś dziwne przypadki, ale wciskając jeden klips, ciągnąc do dołu, nie odpina się, więc dla mnie to jakoś wystarcza. Coś mogłem wspomnieć o tym, że fajnie czasami, gdy nie ma jednak tego nacięcia przy mocowaniu, głównie przy dolnej części. W przypadku tej gitary to by było słabo, bo jednak jest szeroki, więc wręcz otwór byłby przymały, żeby tu zamocować. Ale są niektóre, te tulejki niech będą z węższym dołem niż górą i czasami po prostu jest lepiej może śrubę odkręcić, przykręcić na stałe przez otwór bez nacięcia. Akurat tutaj są wszystkie nacięte i nie mam tej możliwości, żeby to wypadło. Przykład elektryk. Szersza tulejka, część tulejki na górze, na dole węższa. Niech nie zmyli filc, który tutaj jest nawet. Tu mógłbym się pokusić na odkręcenie śruby krzyżakowej, przełożenie paska, który nie ma dziurki lub która by została może zszyta wręcz, choć to nie próbowałem. I skręcenie już, przełożenie i skręcenie razem. Kolejna gitarka basowa, nieco akustyczna. Rozwiązanie mocowania uchwytu do paska z jackiem. Drugi uchwyt dosyć nietypowo z tyłu i przykład poskręcanego paska, który w tej chwili nie chciałbym założyć. Jeden obrót i jest gotowy. Akurat w tym przypadku. To wszystko na teraz. Jadam do siebie. Jak ten kanał się nazywał? Zachęcam do komentowania, a ja to przeczytam i się postaram nastroić, dostosować. To na razie.